Przyzwyczailiśmy się do tego, że jak sobie naprodukujemy tego naszego prądu, to możemy go sobie sprzedać i jeszcze mieć z tego pieniądze. Kiedyś, dawno temu, prąd najtańszy był w nocy. Teraz sytuacja troszeczkę się zmieniła i teraz posłuchaj. Chodźcie szybko, to coś wam pokażę. No witam serdecznie po ponadmiesięcznej przerwie. Wakacje były. No i pojechaliśmy na wakacje, do Polski zresztą. Po powrocie ogród wygląda trochę dziwnie. Wszystko jest całkowicie zarośnięte. Pokażę wam jeszcze, jak wyglądają te solary, które były podłączone do testów. Zobaczcie. No myślę, że one za dużo nie produkowały. Dzisiaj porozmawiamy sobie, surprise, o fotowoltaice. I o takich dziwnych rzeczach, o których zaczyna być głośno. Słuchajcie, przyzwyczailiśmy się do tego, że jak sobie naprodukujemy tego naszego prądu, to możemy go sobie sprzedać i jeszcze mieć z tego pieniądze. Teraz sytuacja troszeczkę się zmieniła i teraz posłuchajcie, jest taka sytuacja. Jeżeli ja na przykład jestem w stanie wyprodukować coś, jakąś rzecz dowolną, której nikt inny nie jest w stanie wyprodukować, a każdy chce mieć, no to ja mogę sprzedawać sobie tą rzecz, tak, to coś w takiej cenie, jaka mi się podoba, tak? No bo jako jedyny producent z bardzo dużym zapotrzebowaniem na rynku mogę sobie tą cenę dyktować. No ale to tak jest zazwyczaj na początku, a później jest coraz więcej tych producentów i tych cusi jest na rynku coraz więcej i każdy próbuje sprzedać swoje cusie. No i o ile na początku te ceny się trzymają tak wysoko, no to po pewnym czasie ta cena jest coraz niższa. I dokładnie taka sama sytuacja jest, słuchajcie, teraz z prądem. Kiedyś, jak elektrownie były opalane paliwami kopalnianymi, sytuacja była przewidywalna. Elektrownia pracowała non-stop, odbiór w ciągu dnia był przewidywalny, bo każdy mniej więcej używa tego prądu tak samo, nie było aut elektrycznych, a nocą, kiedy zapotrzebowanie malało, elektrownie włączały wielkie pompy i przepompowywały wodę z dołu do góry. To są te elektrownie szczytowo-pompowe. Ponieważ elektrownia nie może pracować bez obciążenia, oni musieli albo zredukować moc, albo wykorzystać ten prąd inaczej. No i to inaczej było właśnie poprzez elektrownie szczytowo-pompowe między innymi, gdzie ta woda była pompowana tanim prądem do góry, a w ciągu dnia, kiedy zapotrzebowanie rosło, tą wodę spuszczano specjalnymi kanałami, ta woda napędzała turbiny produkowały prąd. Oczywiście to nie jest tak, że tyle samo prądu wyprodukowało się, ile tego prądu się zużyło, żeby tą wodę przepompować do góry. To jest zawsze proces stratny. Pompy zużywały dużo więcej energii, żeby tą wodę wpompować do góry, niż odzyskało się tej energii, ale to i tak się bardziej opłacało, niż wygaszać elektrownię. Tak było kiedyś. No, ale czasy się zmieniły. Ktoś wymyślił panel fotowoltaiczny, jeszcze ktoś inny wymyślił elektrownię wiatrową. No i w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że w ciągu dnia prąd jest tańszy niż nocą. Tańszy do tego stopnia, że w godzinach takich szczytów, wtedy kiedy jest najwięcej słońca, wtedy kiedy panele produkują najwięcej energii, cena hurtowa energii elektrycznej spada poniżej zera. To znaczy, żeby pompować energię do sieci,
producent musi zapłacić, tak? Czyli nie dostaje pieniędzy za to, że ją wyprodukował, tylko musi zapłacić za to, żeby tą energię sprzedać. No, takie czasy nastały. Dlaczego o tym mówię teraz? Bo przyzwyczailiśmy się do tego, że ta nasza energia elektryczna, którą produkujemy, oddajemy sobie do sieci i dostajemy tam jakieś pieniądze w taki czy w inny sposób, czy to jako kredyt prosumencki, czy bezpośrednio na konto, w zależności od tego, w jakim kraju żyjemy, jak to wygląda troszeczkę inaczej. I teraz w związku z tym, że tej energii produkowanej przez słońce i przez wiatr jest coraz więcej na rynku, niektóre kraje wprowadzają coś, co się nazywa podatek od słońca. To znaczy, że jeżeli ty masz u siebie instalację fotowoltaiczną, która produkuje więcej energii niż zużywasz, to żeby oddać tą energię do sieci, musisz zapłacić. I tak jest na przykład w Australii i tak jest na przykład w Hiszpanii. Tam nie można sobie oddać czy sprzedać tej energii, którą się wyprodukuje. I powoli taki system będzie wchodził wszędzie. Prędzej czy później dotrze do Polski. Octopus, który był takim liderem na rynku tutaj angielskim, jeżeli chodzi o nowe taryfy, te takie fotowoltaiczne, płacił za każdą kilowatogodzinę 15 pensów. Każda kilowatogodzina to była stała taryfa, niezależnie od tego, kiedy ten prąd został wepchnięty do sieci, 15 pensów za kilowatogodzinę. W tym roku ta cena za kilowatogodzinę oddana do sieci przy tej płaskiej taryfie została zmniejszona do 12 pensów. Już nie jest 15, jest 12, a jestem przekonany, że prędzej czy później to spadnie do 8 czy 6 pensów za kilowatogodzinę, ponieważ będzie nadprodukcja. Ale Octopus robi jeszcze coś innego, bo on ma te taryfy tak zwane dynamiczne, gdzie w ciągu dnia, jeżeli oddajemy sobie tą energię wtedy, kiedy jest jej najwięcej, oni płacą mniej, płacą 8 pensów, ale w godzinach szczytu, od godziny tam 16 do 20, płacą 16 pensów za kilowatogodzinę. Teraz trzeba sobie policzyć, co się bardziej opłaca. Czy zostać na tej płaskiej taryfie i inkasować 12 pensów za każdą kilowatogodzinę, czy może lepiej będzie przejść na tą taryfę dynamiczną i przez pewien okres czasu sprzedawać ten prąd po niższej cenie, a później sprzedawać go po cenie wyższej przez to okienko 4-godzinne. Teraz, jeżeli ten pik, jeżeli to okienko, gdzie energia elektryczna będzie droższa, będziemy więcej za nią dostawali pieniędzy, będzie tylko jedno w ciągu dnia i będzie to tylko 4 godziny, to matematycznie bardziej opłaca się nam być na taryfie z tej płaskiej. Dlaczego? No bo jeżeli przyjmiemy sobie tylko, że będziemy sprzedawali 1 kilowatogodzinę na godzinę, tak? Tylko dla uproszczenia liczenia, to przez 12 godzin sprzedamy sobie 12 kilowatogodzin, tak? I za te 12 kilowatogodzin dostaniemy funta i 44 pensy. No. Teraz, jeżeli weźmiemy sobie taryfę tą dynamiczną, gdzie przez 8 godzin będziemy dostawali mniej, a później przez 4 godziny będziemy dostawali 2 razy tyle, tak? Bo w ciągu dnia będziemy dostawali 8 pensów za kilowatogodzinę, a później w tym piku będzie 16, czyli 2 razy tyle, no to przez 8 godzin sprzedamy 8 kilowatogodzin, dostaniemy 64 pensy i przez 4 godziny sprzedamy 4 kilowatogodziny, ale 2 razy więcej dostaniemy, czyli dostaniemy następne 64 pensy, czyli wyjdzie nam funt 28. Funt 28 przy dynamicznej taryfie, funt 44 przy tej płaskiej taryfie. Więc
jeżeli będzie tylko jeden taki okres, jeden taki time slot w ciągu dnia, gdzie będziemy dostawali więcej pieniędzy, to bardziej nam się opłaca nie robić tego, tylko sprzedawać wszystko w tej płaskiej taryfie. Oczywiście to dla uproszczenia tutaj użyłem tylko 1 kWh na godzinę. Tak? To wszystko zależy od naszych warunków, ile nasz dystrybutor pozwala nam oddać. W moim przypadku to jest 12 kW ja mogę wysyłać do sieci, więc u mnie ta liczba będzie razy 12, tak? Bo wtedy tyle teoretycznie mógłbym wysłać do sieci. Słuchajcie, jest dużo szumu w Polsce na temat tych propozycji ustaw związanych z magazynami przydomowymi i obostrzeniami, bo można było robić co się chciało, a teraz wygląda na to, że nie do końca będzie można i każdy sobie interpretuje te przecieki w różny sposób. Te przepisy, które są, czy propozycje ustaw, które są rozważane w tej chwili w Polsce, biorą się z tego, że w Polsce nie ma znormalizowanych zasad, jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, o magazyny energii. Tutaj w Anglii na przykład jest coś, co się nazywa MCS i przepis, który mówi nam, jaki magazyn możemy podłączyć do sieci w sposób prosty, albo jakie wymagania taki magazyn musi spełnić, żeby mógł być podłączony do sieci. Ten przepis to jest MIS 3012, który klasyfikuje magazyny energii pod kątem konstrukcji i pochodzenia. Co to znaczy? Mamy kilka klas. Klasa pierwsza to jest magazyn i inwerter w jednej obudowie. Czyli jeden producent, żadnych kabli prądu stałego na zewnątrz, wszystko jest w jednej obudowie. Instalator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, co się dzieje w środku, ponieważ wszystko jest w jednej obudowie. Wkładamy, podłączamy tylko zewnętrzne kable AC i wszystko działa. Druga klasa. Druga klasa to jest taki moduł systemowy. To jest magazyn i falownik tego samego producenta. Inwerter jest w innej obudowie, czy falownik jest w innej obudowie niż magazyn, ale to jest ten sam producent i producent wylicza, jakie kable mają być, jak to ma być podłączone i w ten sposób znowu instalator ma tylko korzystać ze specyfikacji producenta dostawcy i jeżeli to zrobi tak, jak sobie producent wymyślił, wszystko będzie działało, nic nie trzeba liczyć, nic nie trzeba sobie wybierać i kombinować. Przy takich zestawach producent mówi nam, jakie mamy kable użyć, zazwyczaj dostarcza te kable, jakie zabezpieczenia, zazwyczaj dostarcza te zabezpieczenia, wszystko jest tego samego producenta, wszystko jest przeliczone i homologowane przez producenta. Klasa trzecia, gdzie tutaj na instalatorze i na projektancie spoczywa obowiązek dobrania odpowiednich komponentów. To znaczy, możemy łączyć falowniki różnych producentów z producentami magazynów energii, którzy nie są tymi samymi producentami, co producenci falowników. Czyli falownik jest jednego producenta, magazyn energii jest innego producenta i tutaj na projektancie i instalatorze spoczywa obowiązek dobrania odpowiednich zabezpieczeń i zaprojektowania takiego systemu w taki sposób, żeby to pracowało i było bezpieczne. I tutaj możemy wziąć pod uwagę na przykład takich producentów jak Victron i Seplos, czyli mamy magazyn Seplosa, ale magazyn nie ten, który my zbudujemy sobie w domu, tylko gotowy już magazyn, który przyjeżdża w jednej puszce, baterie, te akumulatory już są tam w środku, celki są w środku, BMS jest w środku. To jest właśnie taka
instalacja, gdzie magazyn będzie, czy instalacja będzie klasyfikowana jako klasy trzeciej. I jest jeszcze jedna klasa systemów, która jest opisywana właśnie w tych przepisach tutaj w Anglii. To są magazyny klasy czwartej. To są te rzeczy, które w Polsce są nieregulowane, a tutaj w Anglii są bardzo ściśle regulowane. Czyli kupujemy sobie ogniwa, kupujemy sobie BMS-a, bierzemy 2 deski, zbijamy sobie skrzynkę, wkładamy to i uruchamiamy. No i tutaj w Anglii taki magazyn nie może być podłączony do sieci, chyba że przedstawiciel DNO przyjdzie do nas, my oczywiście za to zapłacimy, i sprawdzi, czy będzie świadkiem tego, że taki system komunikuje się poprawnie z falownikiem, taki magazyn komunikuje się poprawnie z falownikiem oraz wyłączy się wtedy, kiedy ma się wyłączyć. Tutaj, jeżeli chodzi o te magazyny sklasyfikowane jako klasa czwarta, są jeszcze dodatkowe wymogi, które są opisane w przepisach MIS 3012, ponieważ oprócz tego, że my zbudujemy sobie taki magazyn, musimy jeszcze wyprodukować dokumentację do tego magazynu. Czyli to nie jest tutaj takie proste, bo to nie jest tylko to, że instalacja musi być zgodna z British Standard 7671, czyli to są te przepisy ogólnoelektryczne. Uruchomienie i podłączenie takiego magazynu jest możliwe tylko i wyłącznie w obecności przedstawiciela DNO. Tak? I to oni sobie za to zapłacą i jeszcze zanim uruchomimy i przetestujemy ten magazyn, musimy dostarczyć pełną dokumentację do DNO, zanim oni przyślą inżyniera, żeby był świadkiem testów. W Polsce nie ma odpowiednika MCS. W Polsce można sobie budować magazyny i podłączać je do instalacji fotowoltaicznej, do falowników, ale jak długo te magazyny są zbudowane tak, jak one powinny być zbudowane, jak długo mają BMS, jak długo zabezpieczenia są takie, jakie powinny być, jak długo przekroje przewodów są wyliczone i dobrane poprawnie, jak długo połączenia ogniw są zrobione prawidłowo, dociągnięte z odpowiednią siłą, czyli ten tork, tak, na połączenia. Tak długo wszystko jest ok. Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy. Przepisy czy regulacje zazwyczaj są pisane krwią. To znaczy, ktoś musiał zginąć, ktoś musiał stracić swój majątek, żeby ustawodawca zaczął zastanawiać się, jak my możemy to uporządkować. I stąd się biorą te bunkry, stąd się biorą te ograniczenia pojemności magazynu w Polsce, stąd się biorą te próby ujednolicenia wymogów dotyczących magazynów energii. Ja nie mówię tutaj, że one są dobre, ja nie mówię, że one są złe. To jest próba ze względu na to, że kilku idiotów zbuduje sobie magazyn bez BMS-a. Ja mam magazyn, ja wcale nie potrzebuję wydać tych 200 funtów na tego BMS-a, bo to jest bez sensu i weźmiemy sobie przewody trochę cieńsze, bo te grubsze są za drogie. No i potem mamy pożary, potem mamy problemy, no i potem mamy próby stworzenia regulacji prawnych, które będą przeciwdziałały wypadkom spowodowanym, które te wypadki były spowodowane przez idiotów, przez głupków i wszyscy na tym cierpimy. Taka jest moja interpretacja podejścia ustawodawcy do tych nowych przepisów. W Polsce przepisy nie zabraniają, tak jak tutaj w Anglii, łączenia różnych komponentów, ani samodzielnej budowy magazynów energii. No tutaj w Anglii, tak jak mówiłem, te przepisy MCS, one mówią, że magazyn energii musi być zbudowany przez producenta. W jednej obudowie nie możemy sobie wkładać modułów i podłączać tego tak jak chcemy. W Polsce prawo energetyczne i ustawa OZE
brak jest podziału na architekturę instalacji. Czyli możemy sobie wziąć ogniwa różnych producentów, podłączyć do jednego magazynu. No i niektórzy tak robili, niektórzy się spalili. I dlatego teraz są podejmowane te próby ograniczenia, założenia kagańca, czy tam mówi się, że ograniczenia wolności. To nie jest moim zdaniem ograniczenie wolności, to jest próba zrobienia podwalin, które zapewnią nam swoiste bezpieczeństwo, czy wymuszą budowę tych magazynów w sposób bezpieczny. Ja nie mówię, ja tutaj nie chciałbym oceniać, czy to podejście jest słuszne, czy niesłuszne. Wydaje mi się, że potrzebna byłaby dosyć długa dyskusja z różnymi podmiotami, z różnymi ludźmi, którzy się zajmują tym zawodowo, żeby te przepisy miały sens, bo jeżeli próbujemy walczyć ze skutkami bez brania pod uwagę przyczyn, to nie do końca będzie działało. Tutaj te instalacje, te mikroinstalacje do 50 kW w Polsce było tylko proste zgłoszenie, nie wymagało wpisu do rejestrów, nie wymagało pozwolenia na budowę. Trzeba było tylko zbudować, zgłosić mam i wszystko było ok. Ale ze względu na to, że tak jak mówię, niektóre z tych instalacji, nie mówię wszystkie, są ludzie, którzy robią te swoje instalacje prawidłowo i one są bezpieczne, natomiast jest kilku oszołomów, czy było kilku oszołomów, którzy namawiali wręcz do tego, żeby pomijać jakiekolwiek zabezpieczenia, i ze względu właśnie na tych ludzi i na tych, którzy to robili, teraz jest próba właśnie wymuszenia zmiany tych przepisów. Myślę, że jakoś tutaj teraz wytłumaczyliśmy sobie, skąd się biorą tutaj te próby stworzenia nowych przepisów w Polsce, jeżeli chodzi o magazyny energii, i skąd się biorą te ograniczenia i kagańce nakładane na wszystkich tych, którzy próbują budować sobie magazyn energii. To nie jest tak, że moim zdaniem to nie jest tak, że to jest wszystko ze względu na lobby elektroenergetyczne. Oni nie chcą, żeby ludzie mieli magazyny energii w domach i żeby z tego korzystali. Po prostu poprzez garstkę ludzi, którzy nadużywali tej możliwości budowy i budowali to bez sensu i bez zabezpieczeń. Teraz wszyscy zaczynamy cierpieć i te ograniczenia są coraz bardziej restrykcyjne, coraz więcej ograniczeń pojawia się, jeżeli chodzi o właśnie tutaj te magazyny, przynajmniej takie propozycje są. I tutaj możemy się kłócić i sprzeczać i krzyczeć i nie wiem, wymachiwać siekierkami. Przepisy są potrzebne, regulacje są potrzebne, ponieważ jest dużo oszołomów, którzy próbują oszczędzać, czy będą próbowali oszczędzać tam, gdzie nie ma miejsca na tego typu oszczędności, bo nie możemy zbudować sobie bezpiecznej instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii bez zabezpieczeń nadprądowych, bez odpowiedniego BMS-a, bez odpowiednich przekrojów przewodów, bo prędzej czy później zrobimy sobie krzywdę, zrobimy krzywdę sąsiadom. Dlatego trzeba mówić, trzeba rozmawiać z tymi, którzy próbują stworzyć te nowe regulacje, natomiast one są potrzebne, te regulacje są potrzebne, nie możemy powiedzieć, że my ich w ogóle nie chcemy i chcemy, żeby było tak jak było do tej pory, czyli taka wolna amerykanka, robimy co chcemy, hulaj dusza, piekła nie ma. Dobra, tyle ode mnie na dzisiaj. Tak jak mówię, długo mnie nie było, teraz już postaram się troszkę częściej pojawiać tutaj na kanale i będziemy troszkę mówili o bardziej technicznych rzeczach, mniej filozofowali i polemizowali z przepisami. Dzięki wielkie za oglądanie, nie dajmy się zwariować,
Niech słońce świeci i energia się sama produkuje. Bardzo dziękuję za wsparcie kanału w postaci wirtualnej kawy. Jeżeli ktoś miałby ochotę zasubskrybować, to tam można kliknąć i zasubskrybować. I do zobaczenia następnym razem.